Absolutne minimum, żeby normalnie w miarę zjeść. Znaczy normalnie, no tak, żeby nie katować organizmu, tak jak ja to robię, bo ja ogólnie mało jem i chudy jestem i w dupie to mam. Jestem młody i piękny i z tego się cieszę. To przynajmniej takie absolutne minimum, te 30-40 szekli, żeby te dwa posiłki gdzieś kurwa zjeść, trzeba mieć. Dobra. Ten cmentarz, który jest tu, to jest tak naprawdę już w zasadzie koniec Tyberiady. Tam poszedłem jeszcze kawałek, tam już nic nie ma. Także wracam do miasta i powiem wam tak. Tak, znowu będę pierdolić o pieniądzach. Dlaczego? Dlatego, że jak pytałem się jak mówiłem znajomym, że tam jadę do Izraela i tak dalej, to każdy stary, przecież jakie tam, ile co kosztuje i tak dalej, czy się zorientowałem, że podobno jest drogo. A, w ogóle póki pamiętam, powiem wam tak, ale zaraz wrócę do tej kasy. Mam selfie sticka, cały czas no tego samego jednego, którym nagrywałem też w Morzu Martwym, w Ein Gedin, Bokek. I kurwa powiem wam tak, tam mi, nie wiem, no nie wysechł do końca, bo cały czas te teleskopy mam lekko wilgotne, ale niesamowite jest to, że jak kurwa wyciąga się ten teleskop, on jest tłusty od tej wody. Ta woda jest tak gęsta, ma takie zasolenie. 15 bardziej razy jest zasolona niż w Morzu Śródziemnym. Kurwa, i co chwila, co tego selfie sticka gdzieś tam wciągam, wyjmuję, to mam upierdoloną rękę, no. No, ale wracając do kasy, więc tak. Nocleg w Jeruzalem będzie mnie kosztował 132 szekle. Czy 132 zł, no tam plus minus liczę, do 135 do 140 szekli. Przejazd z Tyberiady do Jerozolimy 37 szekli. Później z Jerozolimy do Tel Awiwu 16 i z Tel Awiwu na lotnisko 12. No więc 200 szekli sobie odłożyłem, żeby ich nie rozpierdolić, żebym miał jak wrócić. No i jak spać. No i zostało mi tak z planu, oczywiście wziąłem więcej, ale nie chcę wydawać. Zostało mi 500 szekli na 5 dni, czyli 100 dziennie. Także no, wydawałoby się, że całkiem spoko, ale jak teraz sobie pomyślę, że tak, paczka fajek 26 szekli, jeden browar 10 szekli, to jakby chcieć tak zrobić, no chociaż no usiąść wieczorem te 4 piwa i wypalić przez cały dzień paczkę fajek, to macie 40, 50, 66 zł. Do tego, żeby coś zjeść, kurwa, 66 zł za fajki i piwo, ale no taka prawda. Do tego, żeby coś zjeść, no to ceny widzieliście, od 20 w górę za jakieś gówno. Więc jeżeli już mam wydawać hajs, kurwa, na żarcie, to wolę to zrobić w Jerozolimie, iść sobie do dzielnicy arabskiej i opierdolić falafela. Ale, czyli tak, no minimum takie dziennie, żeby w ogóle no, móc jakoś funkcjonować na spokojnie, no to te 60 szekli musicie mieć. No chyba kurwa, że będziecie tak jak ja, no żyli na maku za dychę. No ale to nie jest dobre. Poza tym organizm długo tak nie pociągnie. Nie można tak. Znaczy można, ale nie zaleca się. To tak mówię, tak niskobudżetowo jakby ktoś chciał jechać, to już takie kurwa absolutne minimum, żeby normalnie w miarę zjeść. Znaczy normalnie, no tak, żeby nie katować organizmu, tak jak ja to robię, bo ja ogólnie mało jem i chudy jestem i w dupie to mam. Jestem młody i piękny i z tego się cieszę. To przynajmniej takie absolutne minimum, te 30-40 szekli, żeby te dwa posiłki gdzieś kurwa zjeść, trzeba mieć. A jak ktoś by chciał tak, żeby się w knajpach stołować i do tego jeszcze fajki, do tego jeszcze jakiś alkohol, no to kurwa 200 szekli jak nic. 200 szekli jak nic.
A to są ruiny, ale to są nowe ruiny. Wiecie co, ja tu zejdę? Znaczy te są stare. To jest ten budynek, co wam pokazywałem, że właśnie no, układ kamieni i sposób wiązań wskazuje na to, że on jednak jest stary. Informacja turystyczna. Ok. Ale tutaj jak widzicie, no to już część jest nowa, tak? A nie widzicie, kurwa, bo mam kamerę na siebie. Moment. Widzicie. To jest ten budynek, czyli poprzycinane bloki skalne. Nie wiem co to było i w sumie mnie to nie interesuje. No i tutaj tak, to widać, że jest nowe, a to widać, że jest stare. Nowe i stare. Nowe i nowe. To jest imitacja. Nie pytajcie skąd wiem, po prostu wiem. Kolumny, ale resztki kolumn. No i kanały, to już jest stary widać, tak? No kurwa, nikt nie robił, no zobaczcie, no, nikt kurwa nie robił metalowych okuć. Kurwa w starożytności, no. Bez kitu. Dobra, nic tu nie ma. I przez amfiteatr do góry. Ty amfiteatr, no ściema taka, no ale może, chociaż może robią tu jakieś występy. W ogóle tak, dzisiaj jest 14 grudnia i wczoraj zaczęło się święto Hanuki i powiem wam tak, myślałem, że oni to będą jakoś bardziej świętować, a moment, myślałem, że oni będą to jakoś bardziej świętować, a tu się okazuje, że nie. Że tak naprawdę to w dupie mają. Znaczy może nie to, że w dupie, ale za dużo się nie działo. A skoro za dużo się nie działo, to ja też wam za dużo nie będę opowiadać. Ogólnie Hanuki, no bo mówiłem, że wam opowiem, więc słowa dotrzymam. Była taka sytuacja, że po jednej z wojen starotestamentowych, nie pamiętam już z kim to było, zaraz, bo to trzeba od początku. Tak, żebyście całość uchwycili, trzeba od początku, więc musimy zacząć od tego, czym była Arka Przymierza. Arka Przymierza była taka, ale piękna kobieta, Jezu. Śliczna. Arka Przymierza to była taka skrzynia wykonana tam częściowo ze złota, częściowo z drewna, w której Żydzi przechowywali dekalog, czyli 10 przykazań, jakie dał Bóg Mojżeszowi. I ta Arka Przymierza była, że Żydzi wszędzie z nią chodzili, nie? Jak szli tam przez pustynię i tak dalej. Kurwa, znowu trąbią. Żydzi wszędzie z nią chodzili i była przechowywana w przybytku. Przybytek w takim ogromnym uproszczeniu, no to była taka jakby przenośna świątynia. I oni tą Arkę trzymali w tej przenośnej świątyni. I później, jak udało im się wybudować świątynię jerozolimską, czyli tą główną świątynię za czasów Salomona, to przybytek był częścią świątyni jerozolimskiej, czyli jakby świątynia w świątyni, i w tym przybytku no, przechowywali tą Arkę Przymierza i to było dla nich święte takie miejsce. Później była taka sytuacja, że po jednej z wojen, czemu ja w ogóle tu, chuj, dobra, to tu przejdę. Po jednej z wojen ta świątynia została zniszczona, a Żydzi mieli taki zwyczaj, że tam, gdzie jest Arka Przymierza, tam musi palić się światło. No taki symbol, tak? Nie wiem, czy Bóg jest jasnością, czy cholera wie. No w każdym razie musiała się tam palić lampka oliwna. No i jak oni weszli do tej
rozwalonej świątyni po tej wygranej wojnie, no to zobaczyli, że oliwy jest tylko na 1 dzień palenia się. No i że nie będą mieli jak tego podtrzymać. No ale wzięli, zapalili tą lampkę. No i co się okazało? Okazało się, że pomimo tego, że oliwy było na 1 dzień, to ta lampka paliła się 8 dni. I stąd na pamiątkę tego cudu jakby oczyszczenia tej świątyni z profanacji pogan, no bo tamci to byli dla nich poganie, na pamiątkę tego obchodzą teraz właśnie to święto Hanuki. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, co znaczy Hanuki, ale Hanuki to jest też świecznik właśnie 8-ramienny, w przeciwieństwie do menory, która jest, kurwa nie pamiętam, wiecie? Menora jest 7-ramienna, a Hanuki ma w sumie 9 ramion, ale na środku jakby macie raz, dwa, trzy, cztery, przerwa, raz, dwa, trzy, cztery. Kurwa, jakiś menel. I na środku oni tego nie zapalają, tylko tam jest gwiazda Dawida najczęściej umieszczana. Dobra, ja się muszę... O. Pamiętacie to pole, co w nocy zwiedzaliśmy? To coś tu się będzie działo. Albo działo się wczoraj. A w ogóle dzisiaj jest czwartek, jutro jest może jakieś przygotowania. A nie, nie ma szabatu, bo jest Hanuka. A w Hanukę się nie obchodzi szabatu, bo to jest święto cieszenia się. Więc oni, no właśnie, i teraz wracając do tej Hanuki. Więc oni robią tak, że w oknach, no ale kurwa, no to miasto jest turystyczne, ja pierdolę. W Jerozolimie może to będzie było widać, tylko że w Jerozolimie znowu nocuje na Starówce. Jest, kurwa, to trzeba by przejść się wtedy, o właśnie, trzeba by się przejść przez dzielnicę żydowską. I oni robią tak, że na pamiątkę tego cudu, że ta lampka im się świeciła nie 1 dzień, a 8, to codziennie zapalają jedną świeczkę przez 8 dni, więc ogólnie to święto trwa 8 dni, no i ten świecznik powinien być umieszczony gdzieś właśnie w okolicach okna, czy w ogóle na zewnątrz, żeby to było widać. No to tyle a propos Hanuki. Dobre jest to, znaczy dobre, no, dla mnie dobre. A tamte osiedla, o których wam wtedy mówiłem, że tak ładnie się świeciły i wyglądały jak gwiazdki w nocy. Dobre jest to, że jeżeli w Hanuki nie obchodzą szabatu, no to pracują, a jak pracują, to kurwa jeździ komunikacja miejska, jest prąd, nie trzeba wykręcać żarówek, więc to jest spoko, że wszystko będzie normalnie funkcjonować. Taką mam nadzieję, no ale to zobaczymy dopiero w Jerozolimie. Wczoraj w ogóle poznałem zajebistych ludzi, bo poznałem jedną laskę z Kanady, jedną z Katalonii, jedną z USA, jednego gościa ze Słowacji i takie no fajne towarzystwo, chociaż ten gościu, kurwa, znowu się zgubiłem, nie wierzę. No nie. Kurwa. A nie zgubiłem się. Jest okej. Kurwa, ja i to gubię. Ale zawsze się... Dziękuję. Ale zawsze się odnajduję. I to najważniejsze. O czym to ja mówiłem? No właśnie, więc poznałem tych ludzi. Gość ze Słowacji trochę dziwny. Znaczy, no dziwny po prostu. Ale kurwa jedna laska, słuchajcie, ta z Katalonii wróciła właśnie z Arabii. Boże, ale piękna dziewczyna. Wróciła właśnie z Arabii i samotnie całą Arabię Saudyjską przyjechała. Teraz jest w Jerozolimie, później chyba chce robić Jordanię. Także no, wariatka, kurwa. Naprawdę wariatka.
Boże, jakie tu są piękne kobiety. No niesamowicie. Dobra, ja idę do supermarketu i spróbuję może coś kupić kupić coś, z czego zrobię sobie jedzenie. Pierdolę, nie będę płacił tyle hajsu za jedzenie w knajpach. Nie wiem jeszcze co zjem, kurwa, ale coś wymyślę. Ja zawsze coś wymyślę. Taki ze mnie gość, nie do zajebania. Dobra, na razie. Powiem wam tak, na Tyberiadę na to, żeby zwiedzić Tyberiadę, to tak naprawdę wystarczy jeden dzień, tak jak ja dzisiaj. To te ruiny, gdzie był punkt informacyjny, to było starożytne centrum Heroda. Się tak w międzyczasie zorientowałem. Na samą Tyberiadę, żeby zobaczyć właśnie te parę kościółków i tak dalej, to nawet jednego dnia nie potrzeba. To pół dnia to jest świat i ludzie. Natomiast jeżeli jeszcze chce się wyskoczyć właśnie czy to do Magdal, czy do Kafarnum, no to drugi dzień na to jest ok. Jeżeli na przykład jeździcie stopem, tak jak ja, albo nie macie samochodu, albo lubicie dużo chodzić, to 2 dni to jest ok. Chcę wam teraz pokazać Tyberiadę z innej strony. Kurwa. Dobra, w rękę to wezmę. Mianowicie, jak to miasteczko wygląda. Tak z zewnątrz całkiem. Prawda, że pięknie? Także moi drodzy, polecam Tyberiadę. Naprawdę fajne miasto. Na krótko jest fajne. Dłużej bym tu nie wytrzymał, nic tu się nie dzieje. Ja powiedziałem w jednym z filmów wcześniej, że to taki drugi Radzymin. No oczywiście nie, no jest dużo ciekawsze, dużo większe. Dużo ciekawsze, dużo większe. No ale mam na myśli to, że tutaj za wiele się po prostu nie dzieje. Nawet jeśli miałoby to być nazwane miastem turystycznym, no to widzicie, tak? Siedzę sobie na jakimś deptaku, znaczy deptak to za duże słowo, ale no takie jakieś coś, tak? Nikogo nie ma. Nikogo. Jestem sam. Tyberiadę polecam. Moi drodzy, opuszczam Tyberiadę, a jest godzina 10:30, wyjechałem jakieś 20 minut temu. Miałem wyjeżdżać później, ale oczywiście ja zawsze jestem zesrany, że się gdzieś nie wyrobię, nie zdążę, a jestem człowiekiem, który jest też, a przynajmniej stara się być takim poukładanym i tak dalej. Miałem wyjeżdżać o 11:00, ale wyrobiłem się, że już 10:15 byłem na dworcu. Z Tyberiady do Jerozolimy autobus 961, 37 szekli. Nie jest na początku dworca, raczej bym powiedział, że na końcu, jeśli będziecie go szukać, czyli wchodzicie na stację, kierujecie się na lewo, idziecie do końca, później na prawo i prawie do końca i on stamtąd odjeżdża. 37,5 szekla, no to żegnam się z Tyberiadą. Wczoraj trochę popiłem dwiema nie ze Słowacji, tylko ze Słowenii. Słowenkami? Tak. Dwiema Słowenkami. No i też zostawiła mi Daria. To była Daria i Lea, jeśli dobrze pamiętam. Zostawiły mi list na recepcji, że jeśli będę pisał następną książkę, to żebym je wysłał. No 3 już napisałem, może kiedyś się popuszczę o 4. Także dziewczyny, jak będziecie to kiedyś oglądać, a ten filmik już będzie przetłumaczony na angielski, pozdrawiam. Także żegnamy się z Tyberiadą i widzimy się w Jerozolimie. Podobno były wczoraj zamieszki przy bramie damasceńskiej. Jest to jakiś główny punkt zapalny.
cóż, no, pożyjemy, zobaczymy. Do zobaczenia.